O mało bym zapomniał, już chciałem się z wami witać, ale i tak się przywitam. Siemka, ja jestem Adacho i witam was w kolejnym odcinku. I tutaj następuje ten moment, kiedy wyciągam rekwizyt, który czekał na tę chwilę już praktycznie od... nie pamiętam kiedy ostatni raz używałem tej tablicy, ale jest to 292 odcinek. Kurde, mam takie mocne oświetlenie włączone, teraz średnio widać, że tutaj faktycznie są światełka, ale jak zrobię tak, to będziecie widzieć, że tam się trochę świeci. Baterie są nowe, więc nawet tutaj postarałem się, żeby na pewno to zostało wymienione. Mogę wam, żebyście pamiętali, postawić to tutaj. Dziewiątki nie ma, więc jest takie P. Wyobraźcie sobie, że to jest odwrócone. Także 292 odcinek komentarzy, od których łysieję. Szczerze, szkoda mi tych baterii, więc wyłączę to póki co. Budżet tego odcinka wynosi 0 zł i 0 groszy, więc jeśli się zastanawiacie, czemu jestem taką sknerą, i tak widać, o co chodzi, nie? A więc, jakby tak swoją drogą jeszcze tutaj nie ma żadnego słowa, który... Może to nie jest dobry pomysł, żeby to tutaj kłaść. On nawet cały się nie mieści. Jeszcze pralka skończyła prać i teraz pranie będzie czekać, aż ja nagram odcinek. Fatalne wieści. Jakby to powiedział kucharczyk, fatalny to ty jesteś. Ale nie, dużo tematów rozpoczętych i kilka jeszcze mam wam do wspomnienia. Generalnie mam też przygotowaną dla was pewną zabawę, na którą wpadłem dosłownie 2 minuty temu. Zabawa, w której będzie można wygrać darmowy komentarz do Koku. Tak jak wiele razy wam mówiłem, jak przed jakimś meczem reprezentacji sobie typowaliśmy wyniki i mówiłem, że kto wytypuje wynik, tego komentarz wezmę do odcinka, niezależnie od tego, co on tam napisze. Tutaj może przy tym postawię małą gwiazdkę. Sezon piłkarski się dopiero zaczyna, ja na niego czekam z wielką przyjemnością, nawet mało tego. Dzisiaj zamówiłem sobie jedną rzecz, co jest pierwszym razem w życiu, jak coś takiego zrobiłem, ale też jeden komentarz mnie do tego sprowokował. Do tego tematu jeszcze przejdę. Nie wiem, jaki temat wrzucę do odcinka, być może to pytanie o smoki, bo akurat mi się podoba. Natomiast chciałbym zacząć od czegoś, co nawiązuje bezpośrednio do filmu, który wrzuciłem pod koniec, w zasadzie nawet nie pod koniec lipca, tylko na początku sierpnia, bo zakolowy przegląd był na początku sierpnia. I jak pamiętacie, tematem, który powiedzmy pojawił się na miniaturce i w tytule, było to, że jeden z widzów reklamował swoje rękawice za pomocą AI. Przemysław przyznał się do tego i ten temat jest jakby zamknięty, on bardzo podszedł honorowo do tego, bo faktycznie przyznał się, że to była sztuczna inteligencja, ale w ramach pokuty, którą sam na siebie nałożył, ja na niego nie nałożyłem żadnej kary, nie dałem mu bana, nie dałem mu nic tak naprawdę, ale Przemysław wziął to na klatę, zachował się jak mężczyzna i stwierdził, że tego Gohana, którego pokazał na grupie jako jego, narysuje faktycznie. Może pokażę wam to w ten sposób. I te rękawice wyślę mi, a ja zrobię z nią co chcę. Mogę wystawić na konkurs, a ja stwierdziłem, że ona zostanie wystawiona na licytację, pomaganie, zajechanie, tylko nie wiem jeszcze, czy w tym roku, czy może poczeka do przyszłego. Powiem wam, to jest pierwszy raz od 16 lat, jak mam rękawicę bokserską na ręce, bo w 2010 roku na obozie w Zakopanem mieliśmy pokój, na judo, mieliśmy pokój koło pięściarzy z Torunia, z którymi też sobie tak powiedzmy, oni byli starsi od nas, więc tak nie na poważnie, ale trochę tak sobie sparowaliśmy. Pamiętam, jeden uderzył mnie tak mocno w twarz, że aż dolna powieka zaczepiła mi się na górną i przez chwilę nie mogłem otworzyć oka. I mówię, to był ostatni raz, kiedy miałem rękawicę bokserską na ręce, ale powiem wam, czuć moc. I jest to 1 000 000 razy lepiej wykonane niż to AI. Oczywiście AI jest dokładniejsze, ale tutaj widać, że to jest zrobione naprawdę, na żywo. Więc rękawica jest świetna, też fajnie wykonana, ze znanej firmy Everlast, więc ja ją odkładam i tak jak mówię, ona będzie sobie tutaj stać, dałem ją sobie na półkę. Myślę, że to byłoby fajne, żeby dać ją na licytację. Odnośnie licytacji jest jeszcze kwestia tego jegomościa, którą poruszę pod koniec tego filmu, bo o to też się pojawił komentarz i ja się nadal zastanawiam troszeczkę. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że niedługo, za 2 miesiące niecałe jest zaplanowany, Bartek z Bitwy na Wiedzę zaplanował finał Dragon Ballowej edycji. Ja powiedzmy, że jestem na 90% pewien, że tam będę, ze względu na to, że to będzie trochę daleko ode mnie. Za Warszawą, w Wołominie. 10-11 października, 10 będzie finał,
ale 11 Bartek też zaplanował takie spotkanie, na które będzie można wejść. Tam z tego co mówił, to jest tak, że to będzie wynajęte w jakimś miejscu i że liczba miejsc będzie ograniczona i też chciałby jakąś taką drobną opłatę za wejście, żeby zwróciło się chociaż za wynajem. Ja tutaj nie znam aż tak dokładnie, nie pamiętam dokładnie aż tak szczegółów, więc podejrzewam, że Bartek będzie o tym mówił u siebie na filmach. Natomiast tylko chcę uprzedzić, że istnieje możliwość, że będzie możliwość spotkania się m.in. ze mną 11 października w Wołominie, a gdzie dokładnie to nie wiem, bo tak jak mówię, Bartek jest odpowiedzialny za organizację. To jest przedostatnia rzecz, a ostatnia rzecz jest taka, że jeszcze ten weekend, który teraz trwa i przyszły weekend sierpnia, to są weekendy, podczas których możecie używać na Enebie kodu LUCKY7. To jest kod na 7% zniżki na gry, karty podarunkowe, DLC do gier, subskrypcje, punkty do gier na generalnie większość asortymentu, który jest na Enebie. Jest to strona, którą na pewno bardzo dobrze znacie. Tak się składa, że ja ostatnio mam fazę na Minecrafta, znowu wiem. O, może tak koszulka trochę tematycznie, nie? Taka zielonkawa koszulka. Więc jeśli chodzi o inne gry, to za bardzo ostatnio w nic nie gram, ale poluję cały czas na Miaugenix, grę twórcy Isaaca. Może będzie, może nie będzie. Tak czy siak, linki do Eneby w opisie. Lucky7, korzystajcie jeszcze z kodu, póki on jest. A ja przechodzę do pytań, komentarzy. Mr. E94. Czy Devilman pokonałby na przykład Kid Buu? W końcu jego promień teoretycznie powinien rozerwać Buu przez urośnięcie jego zła. Odpowiem po kolei. Nie, moim zdaniem, i tak. Rozerwałby. Ten promień Devilmana nie jest wytłumaczony w taki sposób, że Devilman jest w stanie pokonać każdego poprzez to, że rozszerza zło w jego sercu, tylko poprzez to, że to rozszerzone zło rośnie, aż w końcu przeciwnik wybucha. Albo po prostu jest rozerwany ze względu na to, że nie jest w stanie wytrzymać czegoś, co od środka go rozrywa. Devilman dosłownie mówi, że nawet najbardziej urocze jednostki mają krople zła w swoim sercu, a ja jestem w stanie powiększyć te krople i powiększać, aż w końcu taka osoba jest rozerwana na strzępy. Devilman nie tyle co chciał wygrać z Goku poprzez fakt, że Goku miałby mieć w swoim sercu zło i on w ten sposób by go pokonał, tylko tak naprawdę tym finałowym, powiedzmy aktem tej techniki, tej walki byłoby to, że Goku by po prostu wybuchł. Ale spójrzmy na postać Kid Buu. Przecież on byłby się w stanie zregenerować, gdyby wybuchł. Moim zdaniem ta walka do niczego by nie doprowadziła. Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę to, że Kid Buu miałby być czystym złem i Devilman mógłby to czyste zło manipulować i sprawić, że ono by rozerwało Buu od środka. Buu był wiele razy niszczony i za każdym razem się regenerował, więc myślę, że ta technika na Buu by zadziałała, ale biorąc pod uwagę, że to jest przeciwnik o takich umiejętnościach, o takiej regeneracji i o takiej specyfice ciała, to Devilman po prostu by musiał uznać wyższość. Ta walka po prostu wyglądałaby pewnie dziwacznie, o ile Kid Buu dałby się drugi czy trzeci raz trafić tym promieniem, bo pewnie później już by wiedział, że musi tego unikać. Brylso, pytanie do Goku. Cześć Adacho. Nie do końca rozumiem zdziwienie Zamasu dotyczące tak wielkiej siły Goku, czy jego walki z Beerusem. Będąc kandydatem na Kaioshinę, powinien zdawać sobie sprawę, że bogowie zniszczenia są prawdopodobnie wybierani raczej na pewno spośród śmiertelników. A raczej każdy wybrany na Boga Zniszczenia lub nawet na kandydata jak Toppo byli ponadprzeciętnie silni. Mógłby się więc spodziewać, że ktoś, kto przebywa z Bogiem Zniszczenia, nie będzie chłopcem do bicia. Zgadzam się. Pytanie, czy Zamasu o tym wiedział w tym momencie historii? Myślę, że wiedział. Ale tutaj nawet nie chodziło o samą wiedzę czy nie. Dlatego ta scena, bo z tego co pamiętam w mandze tego nie było. On w mandze tak naprawdę zobaczył Goku na GodTubie, a w anime mieliśmy tę scenę walki. To było anime ekskluzywne, ale akurat to podobało mi się bardziej niż to rozwiązanie w mandze, bo duma Zamasu została bezpośrednio zraniona. W przypadku tej akurat postaci to nawet nie chodziło o jakąkolwiek logikę, bo ostatnio zastanawialiśmy się nad tym, co by było, gdyby Zamasu jakby dokończył swój plan. Zero śmiertelników. Gdzie on by poszedł? Do innej linii czasowej, do innego świata, do innego wszechświata w zasadzie. Mieliśmy pokazane, że był w stanie tą swoją mocą trochę niszczyć połączenia między liniami czasowymi, w zasadzie przechodzić z jednej do drugiej, ale otwierać portale, ale to nadal jakby jest świat, w którym on pewnie byłby sam. I czy to jest ten idealny świat według niego? Skoro on nawet zabijał bogów? Jakim cudem mi pralka drugi raz? Aha, bo to raz zmywarka, a raz pralka piknęła. Ja pierdzielę. Ja to wstawiłem w jednym momencie. Wiecie, do czego zmierzam. Zamasu nie był postacią, która
miała aż tak dobrze poukładane pod sufitem. On często przez emocje patrzył na swoje plany i myślę, że tutaj było tak samo. A ta wersja anime podoba mi się bardziej ze względu na to, że tutaj Goku jako taki frywolny śmiertelnik od tak pokonał Zamasu. I to Zamasu bardzo uderzyło, to go bardzo zabolało, że on jako Bóg, jeszcze nie Kaioshin, ale już jako Glint, który ma zostać Kaioshinem, tym bogiem światów, najważniejszym, tak naprawdę jednym z najważniejszych bóstw w swoim wszechświecie, jest klepany przez jakiegoś Saiyanina, który nawet się nie poci za bardzo i podchodzi do tego w taki sposób, że jesteś nawet silny. Mój jest słaby, nie? Mój Bóg jest słaby z mojego wszechświata. Mowa oczywiście o Shinie, nie? I Zamasu na to patrzy i jest zszokowany, więc to tylko napędziło jego motywy. Natomiast to nie jest kwestia tego, że on nie musiał zdawać sobie sprawy, że bogowie zniszczenia byli w zasadzie śmiertelnikami, nie? Tak naprawdę w bogach pokroju Zamasu mogło się wykształcić takie fałszywe przeświadczenie, że na przykład taki Beerus, czy ktokolwiek inny, Sidra, Shampa, oni są bogami zniszczenia od zawsze. No przecież wiadomo, że to są bogowie zniszczenia, których trzeba szanować. I oni na przykład sobie już są na tym stanowisku przez 1 000 000 lat. I Zamasu patrząc na coś takiego widzi, to są bogowie zniszczenia, ich szanuję, bo oni są faktycznie jakimś tam szczebelkiem tej hierarchii, którą ja lubię bardziej niż śmiertelników. Ale nie patrzy już na to, że oni kiedyś nie byli śmiertelnikami. Tak samo jak pewnie on jako Kaioshin zapomniałby totalnie, że kiedyś był Kaio, no nie? Więc ja tak na to patrzę. Po prostu myślę, że Zamasu był zaślepiony swoimi emocjami. Jacek Wicher. Pytanie do Koku. Oglądam twoje filmy jakoś od grudnia i zauważyłem, że czasem zahaczasz o temat piłki nożnej. Pewnie już kiedyś wypowiadałeś się o tym szerzej, ale nie widziałem tego, a jestem ciekaw. Jakim klubom kibicujesz? Jakie jest twoje top 5, 10 ulubionych piłkarzy? Mile widziane rozwinięcie w tym temacie. To pytanie ma taki charakter, że chyba nie zaszkodzi, jak sam na nie też krótko odpowiem. Kibicuję Arsenalowi i Barcelonie. Te dwa kluby łączy oczywiście filozofia oparta na ładnym, ofensywnym stylu i stawianiu na młodzież. Arsenal to ostatnio ma bardzo dobrą obronę i nie oglądam Premier League, ale z tego co się orientuję, to akurat w tym ostatnio wygrał głównie sezon, ale proszę mnie poprawić, jeśli się mylę. Nawet jeśli czasem mocno od tej filozofii odchodzą. Łączy je też to, że w ostatnich latach były w ogromnym kryzysie i wyszły z niego dzięki obecnym genialnym trenerom. Moje top ulubionych piłkarzy. Pierwsze miejsce Leo Messi. Najlepszym piłkarzem w historii jest karzeł z autyzmem i to jest piękne. Sam co prawda jestem wysoki, ale mam dość autystyczny charakter i ze względu na to trochę się z nim utożsamiam. Drugie miejsce Wojciech Szczęsny. Ma genialny charakter, jest totalną sigmą, a do tego Polakiem, który grał i dla Barsy, i dla Arsenalu. Luis Suarez. Z której strony tego nie ugryźć? Jestem na 200% pewien, że to słowo padło tutaj specjalnie. Napastnik kompletny, do tego najlepszy przyjaciel Leo na boisku i poza nim. Andres Iniesta, grzeczny magik, szanowany przez wszystkich, mistrz wychodzenia spod pressingu. Mesut Özil, leniwy magik, mistrz asyst. Alexis Sanchez, w Barsy bardzo dobry, w Arsenalu momentami biegał z całą drużyną na plecach. I Robert Lewandowski, najlepszy polski piłkarz w historii. Jego transfer do Barsy miał szczególny wymiar. Dziękuję za bardzo szeroką odpowiedź też na własne pytanie. Ja jestem obecny, może powiem od samego początku. Gdzieś w 2006 roku, to był pierwszy turniej, kiedy oglądałem piłkę nożną jakby świadomie. Euro 2004 nie pamiętam, miałem wtedy 7 lat. W 2006 roku miałem 9 lat i bardzo śledziłem ten mundial niemiecki. Wtedy moimi ulubionymi piłkarzami byli, myślę, że Ronaldinho i Gianluigi Buffon. Buffona koszulkę nawet bardzo chciałem po mundialu i ją dostałem, taką złotą bramkarską koszulkę. Wtedy na boisku też broniłem, więc cały czas w niej grałem. W 2008 roku, to był czas Euro 2008, też Polska. Moimi ulubionymi polskimi piłkarzami był Ebi Smolarek, którego koszulkę też miałem, jeszcze z tym husarzem. To była świetna koszulka. I Artur Boruc, którego miałem łapki, rękawice tutaj z imieniem i nazwiskiem. A z zagranicznych zdecydowanie Fernando Torres, El Niño. Pamiętam jego bramkę w finale z Niemcami, bardzo lubiłem tego piłkarza i też trochę ze względu na to lubiłem Liverpool. Natomiast Liverpool lubiłem też ze względu na to, że mój kolega i z przedszkola, wiem, że to może być śmieszne, i z przedszkola, i z podstawówki, z gimnazjum już nie, bardzo lubił Liverpool. Miał rodziców, którzy lubią Liverpool, miał w domu piłkę z Liverpoolu, jakieś tam koszulki i tak dalej, Stevena Gerrarda i tak dalej, więc lubiłem Liverpool ze względu na to, że mój kolega lubił Liverpool, ale też lubiłem w tamtych czasach Lecha Poznań ze względu na to, że mój brat studiował w Poznaniu i tak trochę
Zostałem przeżarty tym Lechem Poznań, mimo to w zasadzie to dlatego lubiłem Lecha. Inaczej bym się w ogóle polskimi drużynami nie interesował. Potem powiedziałbym, że przez lata, już tak idąc powiedzmy do współczesności, moimi ulubionymi piłkarzami był albo Kuba Błaszczykowski, albo Roberta Lewandowskiego też lubiłem. Oczywiście kibicowałem mu zawsze, jeszcze od czasów Borussii. No to też się inaczej oglądało, powiedzmy, Polaka na największych stadionach na świecie, jak strzelał Realowi Madryt 4 gole w jednym meczu, albo potem 5 bramek w 9 minut w lidze niemieckiej z Wolfsburgiem. Więc generalnie oczywiście lewego śledziłem przez te wszystkie lata i bardzo mu kibicowałem, a z zagranicznych chyba tak najbardziej lubiłem Messiego, ze względu na to, że też jest to moim zdaniem najlepszy piłkarz w historii. Obecnie powiedziałbym, że taką trójką moich ulubionych piłkarzy, nieoczywisty wybór, to nie jest tak, że mam jakiegoś takiego piłkarza, którego śledzę bardzo i kibicuję mu. Bardziej jest to kwestia drużyny. Eric Garcia, bardzo ciekawy piłkarz, lubię go, oglądam teraz od jakiegoś czasu już, od kilku lat Barcelonę śledzę, więc Eric Garcia, Pedri i nadal mimo wszystko Messi. Jeśli chodzi o kluby, którym kibicowałem, no to tak jak mówię, Liverpool w dzieciństwie, ale to nawet nie było kwestia kibicowania, tylko jakiegoś tam lubienia takiego dziecięcego. Potem Borussia za czasów polskiego trio, to też była oczywiście kwestia polskich zawodników. Zazwyczaj to było tak, że nie miałem ulubionej drużyny, ale kibicowałem tym drużynom, gdzie są Polacy. Albo tym drużynom, które jakoś tak w dzieciństwie trochę mi bardziej się spodobały niż inne. I ja zawsze byłem bardziej za Barceloną, ale na przykład jedną z moich zagranicznych, powiedzmy, koszulek piłkarskich była koszulka Raul. Hiszpański napastnik, który oczywiście wtedy miałem koszulkę Hiszpanii, reprezentacji, a nie Realu Madryt, ale jest legendarnym zawodnikiem Realu Madryt i wtedy jakby też nie miałem w ogóle, że nadal nie mam żadnego problemu z Realem Madryt, wiem, że niektórzy mają, ale wracając do klubów i kończąc jeszcze ten wątek, potem kibicowałem Bayernowi tylko ze względu na Lewandowskiego, więc jak na przykład lubiłem też Barcelonę i na studiach oglądaliśmy mecze Barcelony z kumplem, który był wielkim fanem, nadal jest, to jak był mecz Bayern-Barcelona 2-8, to byłem za Bayernem, bo był tam Lewandowski, po prostu Polakowi kibicowałem, ale na drugim miejscu była Barcelona i z drugiej strony nie chciałem, żeby aż tak wysoko przegrywała, no ale okej. Ale od kilku lat, może nawet powiedziałbym, że od przejścia Lewandowskiego, bo to mnie tak bardziej zainteresowało, żeby śledzić Barcelonę. Jestem za Barceloną, to jest moja drużyna numer 1, którą teraz śledzę dość mocno, oglądam praktycznie wszystkie mecze i mogę w ramach ciekawostki, nawet z Akademika jeszcze z maja 2019 wrzucić zdjęcie, które kiedyś wrzucałem już, to jest jeszcze za czasów Pio. Znalazłem to zdjęcie dlatego, że ono jest wrzucone na Zakola Adacha, ja je wrzuciłem i tam oczywiście, jak to się mówi, uderz w stół, a nożyce się odezwą. Kolega Paweł sprzed 7 lat tutaj widzę, że był sprowokowany, powiedziałbym. Został sprowokowany tym zdjęciem, no nie? Moim zdaniem to takie właśnie jaskiniowe podejście, że nie możesz lubić tego klubu, bo ja lubię inny, no nie? Które ze sobą rywalizują. Nie, po prostu zawsze lubiłem Barcelonę, czasem po prostu śledziłem ją mniej i lubię innych piłkarzy, ale od kilku lat to jest moja drużyna numer 1 i w związku z tym mam zagadkę. Może nie w związku z tym, ale teraz jest czas na zagadkę. Zagadka polega na tym, że jeśli zgadniecie, czym jest przedmiot, który wam teraz pokażę, to dostaniecie darmowe pytanie do Kokła. Może nawet ten fragment zdradzi wam troszeczkę więcej, bo jest tutaj taki troszeczkę nieregularny. Jak myślicie, co to jest? Nie, to nie jest żadna próba wymuszenia większej liczby komentarzy. Jestem nawet skłonny wyłączyć komentarze pod filmami z Naruto, bo tam jest tyle spoilerów, że aż po prostu odechciewa się oglądać to gówno. Ale odnośnie Naruto. Lord Recon. Koku, czy będziesz chciał kontynuować Naruto po Shippudenie, to znaczy Boruto? Tak, chciałbym, natomiast odechciewa mi się oglądać, odechciewa mi się nagrywać o tym, jak pierwsze co, wchodzę sobie na przykład rano na YouTube Studio i tam jest tak, że widzicie statystyki, ostatni film, jakieś tam ostatnie komentarze spod w ogóle wszystkich filmów. Pierwsze co wchodzę, bum, Tobito, Mati, pytanie do Koku. Czy śledzisz aktywnie mangę Hunter x Hunter? Jeśli tak, to jakie masz swoje przemyślenia odnośnie kontynuacji fabuły po zakończeniu anime oraz czy myślisz, że doczekamy się dalszej adaptacji mangi w formie anime? Pozdrawiam. Nie śledzę, ale próbowałem kilka razy. To jest męczące dla mnie. Też ze względu na to, jak długo wychodzi już ten ark. Z tego co widziałem, jest tam ponad 70 rozdziałów, które wychodzą od 2012 roku, czyli ten ark, powiedzmy
podróży na ten kontynent, no nie? 12 lat, nie, 14 lat, nie mamy 24. 14 lat to już trwa. Nie jestem w stanie się zaangażować w to. Kompletnie mnie to nie wciągnęło. Były momenty na początku, kiedy podobało mi się na przykład, nie chcę tutaj wchodzić w szczególnie jakieś spoilery, jak ktoś nie czytał, dlatego możecie ominąć to pytanie, ale teraz będę mówił o kilku rzeczach, które w tych rozdziałach mangowych były. Chodzi mi m.in. o walkę Hisoki i Krollo. To było fajne, bo to było coś, co było już zapowiedziane wcześniej w anime i oczywiście w anime się to nie pojawiło, co było dużym rozczarowaniem, bo Krollo nie mógł używać Nenu. Podobała mi się na przykład kwestia Jinga. Też tam była jakaś taka scena, w której on szedł jakimiś podziemiami. Nie pamiętam, już to czytałem to naprawdę kilka dobrych lat temu, ale ta scena, te wszystkie rzeczy na statku, które się dzieją, no to są takie szachy 5D, męczące szachy 5D bym powiedział, nie? Mogą być dobre szachy 5D, takie, w których, nie wiem, jakiś Death Note, coś w tym stylu, a tutaj mamy takie męczenie buły, bardzo przekomplikowane, z ściany tekstu, źle mi się to czytało, więc to opuściłem, ale potem sobie pomyślałem, kurde, no, przecież to jest Hunter, moje ulubione anime, nie seria, absolutnie nie seria, ale anime, ogólnie Hunter z 2011 roku, uwielbiam to anime, ale manga? Nie dałem rady. I czy zobaczymy w końcu anime? No jeśli się ten ark skończy, to może dadzą jeden sezon, nie? Ale jak wyjdzie anime, to będę oglądał, ale póki co temat dla mnie taki trochę nieistniejący. Stefan Amidamaru. Siema Adacho, jestem ciekaw, co o tym myślisz? Gdyby Omega Shenron, w zasadzie Omega Shenrona, wdrożyć do Dragon Balla Super, to na jakim miejscu byś go postawił? Na poziomie Birusa, albo innych bogów zniszczenia, albo Jirena? Przypominam, że Goku ani Vegeta SSJ4 nie dawali mu rady. No tak, tylko że mądre głowy, może mądre lub mniej mądre, ja też się nad tym zastanawiałem, ja się zaliczam do tych mniej mądrych głów, próbowały porównywać poziom Gogety SSJ4 do bazowego Kabby i wychodziło na to, że Kabba by w zasadzie tego Gogetę, nawet jeśli by nie pokonał, moim zdaniem mógłby pokonać, chociaż już nie pamiętam, co tam wyszło dokładnie, no to jest porównywalny poziom, więc o czym my tutaj mówimy? Gogeta SSJ4, a nie Goku i Vegeta. Gogeta gnoił Omegę, więc Omega pod kątem surowego poziomu mocy, jeśli miały być porównane do tego, co mieliśmy w Dragon Ballu Super, już na tym etapie boskich transformacji, to jest postać, która mogłaby być bohaterem sagi fillerowej, w której Goten i Trunks, jeszcze mali, mogliby się bić na przykład, nie? I wtedy Gotenksem by go załatwili. Tak sobie myślę. Natomiast, dlaczego uważam, że te smoki, niekoniecznie chodzi tylko o Omega Shenlonga, to jest pomysł z olbrzymim potencjałem fabularnym. Pewnie już słyszeliście kilka słów, jak o tym mówiłem, bo to jest temat, który poruszałem już kilka razy w przeszłości. Natomiast chciałbym tutaj powiedzieć kilka dodatkowych słów. Omega Shenlong i smoki, ten sam koncept, to jest koncept, który może się pojawić zawsze. Pomysł, który mógłby wejść do historii zawsze. Niezależnie od tego, czy to jest początek Dragon Balla Super, czy obecny moment, czy za 3 sagi. Dlaczego? Bo siła smoków, z czego ona się brała tak naprawdę? Co decydowało o tym, że Naturon Shenron, że Haze Shenron, że Ice Shenron, że Nuowa, że ktokolwiek inny był silny tak jak był? Fabuła. Oni byli powiązani z życzeniami, prawda? Było zawsze tak, że smok mówi, narodziłem się przy tym życzeniu. Ale czy to życzenie było jakkolwiek powiązane z poziomem mocy? No nie wiem, można byłoby napisać, można byłoby napisać fabułę w taki sposób, że jak życzenie było małe, na przykład majteczki Ulonga, to smok nie musiał zużywać dużo mocy, więc mało tej negatywnej energii powstało, dlatego smok jest słabszy. A jak na przykład trzeba było wskrzesić całą Ziemię albo odrodzić planety, no to wtedy już negatywnej energii pojawiło się więcej, żeby zrównoważyć tę pozytywną, którą smok musiał wydać, czy coś w tym stylu. I wtedy można byłoby w ten sposób tłumaczyć moc smoków. Natomiast przecież tak naprawdę można byłoby sobie wymyślić, z których życzeń my chcemy, żeby smoki powstały, bo jeśli smoków ma być 7 na przykład, w przypadku ziemskich smoków było ich 7, no bo mamy 7 smoczych kul, ale mamy już przecież zestaw Daima smoczych kul z Królestwa Demonów, których były 3, zestaw cerealiańskich kul, których są tylko 2, więc tak naprawdę niekoniecznie smoków musi być 7. Może być tak naprawdę ich tylko kilka, w zależności od tego, jakie są zestawy smoczych kul. Mało tego, mogłyby być na przykład tak, że wszystkie kule, co zostało powiedziane w Dragon Ballu Super, te pomniejsze, są odłamkami tych wielkich, super smoczych kul, to znaczy, że one nadal w jakimś sensie mogą być ze sobą połączone. Więc być może jeśli z jednych smoczych kul, na przykład ziemskich, narodziłby się zły smok, to ta negatywna energia wpłynęłaby też na pozostałe i mielibyśmy złego Shenlonga,
złego Porungę, złego Toronbo, złego Super Shenlonga i być może nawet złego czerwonego Porungę. I wtedy, nawet bez łączenia tego z Dragon Ball Daima, bo czerwony Porunga istniał niezależnie od tego, czy Dragon Ball Daima się wydarzyło, czy nie, nie? W sensie, czy nasi bohaterowie tam walczyli, czy SSJ-4 tam był, czego nie było. Czerwony Porunga mógłby zostać wrzucony do historii tak czy siak. I wtedy mielibyśmy na przykład kilka smoków, które są tym silne w zależności od tego, z jakich smoczych kul pochodzą. I na Ziemi mielibyśmy stosunkowo takiego słabego smoka, albo na planecie Serial mielibyśmy też słabszego smoka, z którym mogliby walczyć Ziemianie, pokroju Tenshinhana, Krillana, nawet Gotena i Trunksa, chociaż wolałbym na przykład, żeby oni polecieli na Namek i walczyli z Porungą. Mielibyśmy planetę Serial, gdzie też mamy Toronbo, smok, który ma mniejszą ilość smoczych kul, ale był w stanie spełnić bardzo duże życzenie o staniu się najsilniejszym we wszechświecie. I tam też ktoś mógłby polecieć, nie? I wiadomo, na samym końcu powstałby zły Super Shenlong. Wiadomo, że on nie byłby pewnie tak duży jak Galaktyka, no bo jak walczyć z takim kolosem, ale wtedy jego poziom mocy mógłby być oczywiście większy, no bo życzeniem do Super Shenlonga było to, żeby wskrzesić wszechświaty. Więc ilość energii zużytej do spełnienia tego życzenia była olbrzymia. I wtedy z kimś takim mogliby walczyć Goku i Vegeta. I pytanie, jak on miałby być silny? Tak jak wymaga tego fabuła. Ja wiem, że to się może wydawać mało ambitne, ale akurat uważam, że w przypadku tematu smoków to jest naprawdę pomysł na przeciwników, bo mówię tutaj stricte o przeciwnikach, który można wrzucić niezależnie od tego, gdzie chcecie i zawsze napisać ich tak silnych, jak oni są. Bo jeśli na przykład słyszymy o Granoli, który jest niedobitkiem z jakiejś tam rasy, która walczyła i przegrała z Saiyanami, to nie możemy Granoli zrobić tak silnego, że on się bije z Ultra Instynktem tak po prostu. No bo gdzie on był do tej pory? Jakby to miało w ogóle wyglądać. Dlatego dostał to życzenie o staniu się najsilniejszym. Trudno jest wytłumaczyć pojawienie się jakichś nagle kosmitów, którzy się wzięli z planetki, o której akurat nie słyszeliśmy i oni żyli. Broly jest takim przykładem, który trochę też jest naciągany pod pewnym względem, że on przez te 40 lat jako taka silna postać żył i nigdy go nikt nie zobaczył. Być może dlatego, że nikt się nie zbliżał do planetoidy Vampa, ale nikt nawet podczas turnieju mocy, szukając jakichś tam planet z życiem, czy ciał niebieskich z życiem, nie zobaczył tego Broly'ego. Więc tutaj trochę mam z tym problem, chociaż Broly zaczął się wzmacniać dopiero później, kiedy zaczął walczyć tak naprawdę na stałe. Zwróćcie uwagę na dwie dodatkowe rzeczy tyczące się tego pomysłu. Pierwsza jest taka, że mamy obecnie, jakby to jest już coś, o czym mówiłem, mamy obecnie moment w historii, w którym smocze kule faktycznie są nadużywane przez Bulmę. W Dragon Ball Super Hero, w Broly mieliśmy to samo. Bulma używa tych smoczych kul do frywolnych rzeczy, spełnia głupie życzenia, żeby kule nie wpadły w złe ręce. Przecież to jest idealny moment, albo motyw w ogóle, żeby ze sobą to połączyć, prawda? Pretekst do rozpoczęcia sagi. Coś, z czym Dragon Ball ma ostatnio moim zdaniem problem. Chociażby Dragon Ball Daima miał problem, bo rozpoczęcie sagi Dragon Ball Daima w ogóle historii jest fatalne. Goma sra sobie do gniazda i potem się zastanawia, dlaczego mu nasrali do gniazda. Kto mu nasrał do gniazda? Goma nie chce, żeby oni do niego przyszli, więc ich prowokuje, żeby oni do niego przyszli. Mimo tego, że oni nawet nie wiedzieli o jego istnieniu. No to jest dramat. To jest seria, która ma bezsensowne rozpoczęcie. Tutaj mamy tak naprawdę coś, co już jest wspomniane niejednokrotnie. Bulma sobie raz na jakiś czas zbiera te smocze kule, zużywa je sobie, raz się odmładza, raz sobie podnosi kolagen, sobie dodaje do skóry i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie mogłoby być tak, że podczas takiej sobotniej, powiedzmy, przejażdżki dookoła świata przy zbieraniu smoczych kul i przy wypowiadaniu życzenia, smocze kule pękają. I coś się dzieje, nie? Kolejna rzecz jest taka, i to już jest coś, o czym nie pamiętam, czy mówiłem, wydaje mi się, że nie, że w Dragon Ballu Super jest nawet większy potencjał na to, żeby użyć tego pomysłu niż w Dragon Ballu GT, bo mamy wspomnianego Zalamę. Plus mamy więcej, tak jak powiedziałem, zestawów smoczych kul, plus tak naprawdę smocze kule mają nieodkryty lore, historię. To zostało napomknięte w sadze Granoli, kiedy Muri mówił do młodych namyczan, że tak naprawdę ilość i moc i wielkość smoczych kul zależą od stwórcy, więc wiemy, że to jest temat liźnięty i jeszcze otwarty. No i tak jak mówię, Zalama, stwórca super smoczych kul. Przecież można byłoby nawet powiązać to jakkolwiek z nim. Już nie daję wam pomysłu, w jaki sposób można byłoby to powiązać, ale ja tutaj nie jestem zwolennikiem tego, żeby Omega Shenlonga kopiować i wkleić go do Dragon Balla Super, nawet z jego mocą. No nie, no to jest bez sensu. Ale Omega Shenlong, nawet gdyby miał wyglądać dokładnie tak samo, już pal licho, nie jestem tego fanem, ale jakby miał wyglądać dokładnie tak samo, przecież on nie musi być tak samo silny jak był. Moc smoków
nie pochodzi ze znanego nam wymiaru. Jeśli są smoki, które są w stanie przywrócić całe wszechświaty do istnienia, to znaczy, że one dysponują olbrzymią, nieznaną do tej pory mocą. Mogliby z tej mocy korzystać w walce z naszymi bohaterami. I szczerze, mam nadzieję, że taka saga powstanie. Może trochę fanowsko to brzmi, ale uważam, że to jest pomysł, który byłby po prostu dobrze wytłumaczony. To byłaby saga, która miałaby prawo bytu. Jak ona by się potoczyła, jakby walka wyglądała, jaka byłaby konkluzja, jaka historia zostałaby rozwinięta i w jaki sposób, tego już nie wiem. Ale męczą mnie arki, które są rozpoczynane po prostu tak na siłę. Resurrection of F, nie? Beerus nawet jest rozpoczęty na siłę. Bo gość się obudził, ostatnio o tym mówiłem, wczoraj to widzieliście. Film o Yamoshim, nie? Gość sobie przypomniał Yamoshiego. A Yamoshi znał tego goda, rytuał na goda w zasadzie skąd? Wczoraj o tym mówiłem. Początki po prostu czasem jakby preteksty do rozpoczęcia sag są męczące. Björn, siemka Adacho, pozdrawiam. Pytanie do Goku. Mam też pytanie dotyczące sagi Cella. Goku przyniósł... Muszę to odłożyć, bo tutaj... Grzebie sobie tym, znaczy nie grzebie, tylko tak miętole to w palcach. Goku przeniósł Cella na planetę Króla Kaio, żeby uratować Ziemię. Jednak planeta Króla Kaio znajduje się praktycznie tuż nad końcem Drogi Węża. Goku przecież za pierwszym razem dosłownie na nią wskoczył z Drogi Węża. Skoro Cell twierdził, że jego wybuch zniszczy Ziemię, to jakim cudem eksplozja nie dosięgnęła Drogi Węża ani Pałacu Jemmy? Czy istnieje jakieś oficjalne wyjaśnienie, czy po prostu to nieścisłość w świecie Dragon Balla? Ani jedno, ani drugie. Nie widzę tutaj ani żadnej nieścisłości, ale też nie zostało to zaadresowane. Po pierwsze, nie wiem dlaczego Pałac Jemmy miałby zostać zniszczony, skoro wężowa droga ma, wedle legend, 1 000 000 kilometrów. Więc jeśli Cell miał zamiar zniszczyć Ziemię, to tak naprawdę jego wybuch nie musiał obejmować całej Ziemi, która oczywiście nie ma 1 000 000 kilometrów w średnicy. Średnica Ziemi to jest niecałe 13 000 kilometrów, 12 700 z groszami. Więc nawet jeśli ten wybuch Cella miał dojść do jądra Ziemi, naruszyć jądro Ziemi i zniszczyć Ziemię na takiej samej zasadzie jak Frieza naruszył jądro Namek, to my tutaj nie mówimy w ogóle o jakimkolwiek, nawet nie wiem, zniszczeniu 1%, czy jakiegokolwiek znaczącego procenta wężowej drogi. Okej, jestem za tym, żeby on zniszczył końcówkę wężowej drogi, bo oczywiście, tak jak mówisz, planeta była przy końcówce i Goku skoczył z jednego na drugie, ale równie dobrze to mogło zostać odbudowane na off-screenie przez kogokolwiek, przez pracowników Króla Jemmy, może przez północnego Kaio, chociaż jeśli on byłby w stanie odbudować sobie taką drogę, to pewnie też mógłby odbudować swoją planetkę, a jednak nie mógł odbudować swojej planetki. Ale Pałac Króla Jemmy był znacznie dalej i jeśli nawet weźmiemy pod uwagę to, że wężowa droga była czasem zawijana, więc ona mogła mieć 1 000 000, ale w linii prostej to nie musiał być 1 000 000. Na pewno była dłuższa niż te 12 000 czy 13 000 kilometrów, więc myślę, że tutaj o Pałac Króla Jemmy się nie musieliśmy martwić. A tak naprawdę, czy wężową drogę potem widzieliśmy? Widzieliśmy, ale dalej kawałek. Nie? Więc oni być może po prostu szli już na tym kawałku, który akurat się ostał. A może wężowa droga jest zrobiona z takiego materiału, który nie uległ zniszczeniu. Michał Matyjewicz, czy Król Galaktyki powinien podać się do dymisji? Chcę powiedzieć, że w Galaktycznym Patrolu panuje korupcja i zepsucie. Bo jak wyjaśnić fakt, że w ostatnim rozdziale tej sagi medale za pokonanie Moro dostali Goku, Vegeta i Majin Buu, ale nie dostali go Ziemianie, Gohan, Piccolo, Krillin, Roshi, Yamcha i Tenshinhan, którzy również zostali wcieleni do Galaktycznego Patrolu i również walczyli z Moro. Korupcja, zepsucie i kolesiostwo, a Król Galaktyki powinien podać się do dymisji w trybie natychmiastowym. Michał. Kocioł garnkowi przyganiał. Dlaczego nie wspomniałeś o Chaozu? Okej, możesz się tłumaczyć, że niespecjalnie, że o nim zapomniałeś. Czyli chcesz, żeby Gohan, Piccolo, Krillin, Roshi, Yamcha i Tenshinhan dostali medale? A tak naprawdę Tenshinhan za co ma dostać medal? Za to, że nie był w stanie pokonać Metalmana z 7 Wszechświata? I jego robotę musiał zrobić Chaozu, więc tak naprawdę Chaozu zrobił więcej niż Tenshinhan w tej walce. Sprawiedliwość dla Chaozu to jest hashtag, o który wnoszę, natomiast tak już na poważnie, Galaktyczny Patrol i w ogóle Galaktyczny Król to jest temat bardziej rozbudowany moim zdaniem, oczywiście saga Moro rozbudowała go dość mocno, ale do tamtej pory bardziej rozbudowany moim zdaniem w mandze Jaco z Galaktycznego Patrolu i jest jeszcze jedna taka manga, która nazywa się Gia. To jest manga, o której dowiedziałem się dość niedawno. Manga napisana przez Toriyamę, ale narysowana przez niejakiego Masakuzu Katsure. To jest krótka historyjka sprzed, nie pamiętam dokładnie ilu, ale tak kilkunastu lat, w której również
pojawia się wątek Galaktycznego Patrolu i również pojawia się tam wątek Galaktycznego Króla, czyli tej ośmiornicy. Nie czytałem tej mangi, nie wiem do końca jak to wygląda, ale z tego co znalazłem w internecie, bo ten wątek mnie zaciekawił, jest tam wspominka tycząca się tego, że Król Galaktyki kiedyś miałby uratować Ziemię. Nie wiem, czy to jest prawda, czy to było jakieś takie, nie wiem, propaganda, czy coś w tym stylu. Natomiast jeśli mielibyśmy spojrzeć już na takie rzeczy, które bardziej pamiętam, no to kwestia chociażby tego, że Król Galaktyki wysłał Jaco na Ziemię, żeby ten zajął się tym sajeńskim dzieckiem, które leciało, żeby podbić Ziemię, a Jaco oczywiście nie wywiązał się z tej misji, więc można powiedzieć, że Król Galaktyki jest odpowiedzialny za porządek w galaktyce, tyle, że robią to w zasadzie na bazie jakby własnego sumienia, bo to nie jest jakby ta boska hierarchia w stylu Kaioshinów, że oni sprawują pieczę nad śmiertelnikami. Nie. No to jest coś w stylu takiego oddziału policji, który jak widzi, że dzieje się coś złego, to tam wysyła jakiegoś patrolmana, żeby zaprowadzić tam porządek. Przynajmniej w teorii. No ale mieliśmy sytuację z Freezą, w zasadzie moglibyśmy mieć, ale nie mieliśmy starcia Galaktycznego Patrolu z oddziałem, z armią Freezy, bo Galaktyczny Patrol był po prostu za słaby. Bał się podchodzić do większego zwierza. Odpowiadając poważnie na prześmiewcze pytanie, czy Król Galaktyki powinien podać się do dymisji, ja bym powiedział, że na pewno sytuacja z medalami jest niesprawiedliwa, ale może było tak, że tamci, których mówisz, Gohan nie mógł przylecieć, bo pracował, Piccolo, podejrzewam, że ten Shinhan w ogóle nie byli zainteresowani takimi medalami. Krillin mógłby odebrać, ale Krillin i Roshi zostali pokonani, więc być może odeszli w ogóle do domu zawstydzeni, że zostali pokonani tak szybko. A o Yamszy oczywiście tradycyjnie wszyscy zapomnieli, bo to jest żart obecnie. No i ostatnie pytanie od Dawida Mackiewicza. Małe pytanko, może być nawet do Kokła. Może gdzieś mi to umknęło, ale miałeś wystawić na licytację figurkę Babidiego, z której ktoś zrezygnował w zeszłym roku. Nie miałem zamiaru kupna, ale tak z ciekawości, dlaczego Babidi nie był wystawiony. Już wam tłumaczę. Cały czas się zastanawiam. To jest oczywiście ta figurka, która miała, w zasadzie była wystawiona rok temu na licytację i została wylicytowana przez jednego z widzów, który napisał mi, że wpłacił tę kwotę na zbiórkę zeszłoroczną, ale figurka ma zostać u mnie i żebym ją wystawił za rok i że będzie znowu ją licytował. Jak zobaczyłem, że Max Player wysłał mi aż tyle, w zasadzie 20 paczek, z czego 17 poszło na licytację, stwierdziłem, że chciałbym to jakoś rozdzielić, że te 17 licytacji to już jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, a myślałem nad tym, żeby przy tym Babidim zrobić jakieś zasady specjalne, może jakiś konkurs, może jakieś rozdanie, żeby jakoś inaczej go wam oddać. Jedną z opcji jest na przykład to, że może wystawię go wraz z tą rękawicą, w sensie nie jako jeden przedmiot, tylko rękawicę osobno i Babidiego osobno, ale powiedzmy w jednym terminie. Nie chciałem tego Babidiego wystawiać razem z tamtymi figurkami, bo trochę zlałby się, a chciałem mimo wszystko zrobić dla niego jakieś osobne warunki, bo jest to figurka, którą powiedzmy trzymam troszeczkę bliżej swojego serca, jest ona zabawniejsza, ma trochę dłuższą historię i tak jak mówię, chciałbym zrobić dla niej jakieś specjalne warunki, może właśnie warunki jakieś konkursowe. Oczywiście nadal chciałbym to powiązać z pomaganie za jechanie, tyle że no mówię, w ogóle nie mam pomysłów, więc być może jeśli wy macie jakieś pomysły, to dajcie mi znać, ewentualnie, chociaż Max mówi, że za rok też coś będzie wysyłał i oczywiście Maxowi dziękuję, ale jeśli to będzie znowu tyle figurek, to będzie naprawdę dość sporo, chociaż to jest najważniejsze, żeby tam pieniądze na cel się zbierały. Jeszcze nie ma bohatera wybranego na przyszły rok, bo dalej tutaj akcja trwa dla Basi, jeszcze będą wydarzenia oczywiście, chociażby motokuchary i tak dalej. Mówię, z tym Babidim nie mam pomysłu, nie chciałem go tak wrzucać do tej samej kupy, bo to jest dość specjalna sytuacja, nie? Bo już ktoś go tak naprawdę wygrał. No, chciałem to jakoś inaczej rozegrać, ale nie mam pomysłu jak. Dalej czekam. Natomiast nie ma tutaj żadnego, jak to się mówi, deadline'u, nie? Terminu. Więc może to nawet będzie w grudniu jeszcze rozwiązane. Ale póki co, jeśli macie jakieś pomysły, słucham. Oczywiście wasze zdanie jest tutaj kluczowe, więc miłego dnia wam życzę. Jeśli wam się podobało, zostawcie lajka, zostawcie suba. Dziękuję za oglądanie, za dotrwanie do tego momentu, za całą aktywność, za wszystkie oceny, za wszystkie podbicia, za wszystkie komentarze z pytaniami lub bez. Przypominam o zagadce i też o jednej rzeczy związanej z tą zagadką. Jeśli napiszecie mi na przykład odpowiedź i to będzie prawidłowa odpowiedź i napiszecie też tam pytanie, to ja to pytanie przeczytam. Chodzi właśnie o to, żeby oprócz swojego pytania napisać też odpowiedź, bo jeśli napiszecie na przykład to jest to i to i nie napiszecie nic więcej, to ja ten komentarz wezmę, tylko trochę stracicie okazję, żeby napisać coś więcej. No, ale już nie będę wam dyktował, co macie pisać i co macie robić. Jeszcze raz, miłego dnia, do zobaczenia. Dziana!